Siemanko, z tej strony Woolite, nowe ADC dla Zero Tenacity. Możecie mnie znać z długiej gry na polskiej scenie i za granicą. I w tym filmiku będę odpowiadać na parę pytań. W pierwszej rozmowie z Nachowskim bardzo zainteresował mnie projekt. Podobało mi się, że jest tutaj tyle dużo ludzi zaangażowanych w tym projekcie. Wiem, że będę bardzo przydatny, jeśli chodzi o swoje umiejętności. Ultraliga zmienia się na League Legends i wydaje mi się, że tworzy się duży hype na polską scenę w tym momencie, więc to jest najlepszy czas, żeby powrócić. Tym bardziej, że wszystkie zagraniczne ligi nie trzymają się aż tak dobrze. Trochę się stęskniłem też po 3 latach, 4 latach nawet nie grania na tej polskiej scenie, więc na pewno mam, powiedzmy, jakąś taką nostalgię do tej polskiej sceny i cieszę się, że dużo graczy będzie wracać na kolejny rok, więc na pewno to mnie zmotywowało. Jaki wizja, jaki roster będzie w tej organizacji i jak dużo ludzi tutaj pracuje, jak profesjonalna jest ta organizacja, jakie warunki potrafi zapewnić. Uważam, że Zitan jest idealnym miejscem, żeby dalej się rozwijać, jeśli chodzi o mnie, i cieszę się, że będę grać z tymi ludźmi. Wydaje mi się, że to jest oczywiste pytanie, że powiem Jack Troll, bo spędziliśmy razem bardzo dużo czasu w drużynach, osiągnęliśmy też dużo, wygraliśmy francuską ligę, dominowaliśmy Dolną Alejkę, tak naprawdę we wszystkich RL-ach, więc wydaje mi się, że z nim najlepiej mi szło na linii w ogóle w mojej karierze, jeśli chodzi o supportów, a grałem z fajnymi nazwiskami, bym powiedział, więc na pewno zawsze się też dogadywaliśmy. Z Daktrolem nie mieliśmy problemów drużynowych i wydaje mi się, że mamy tą samą filozofię gry, przez co tak dobrze właśnie nam szło w Misfits. Czemu to robisz? Najgorszy gracz? Wydaje mi się, że był taki pewien Delikvent podczas mojej przygody w Grecji, który był moim wspierającym. Mam nadzieję, że się domyślicie, o kogo chodzi. Na ten moment jedna rzecz to usunąłbym możliwość lane swapów. Uważam, że jest to jakaś tam taktyka, oczywiście jest to fajne do rozkminiania, ale na dłuższą metę ja wolę laning phase, ja wolę pokazywać umiejętności właśnie na linii 2v2. Wydaje mi się, że to jest po prostu bardziej ciekawe i dla gracza, i dla widza, więc te lane swapy usunąłbym od razu, nawet bym o tym nie myślał. Oj, bardzo dużo. Ja mam fazy na inne gry. Lubię wszystko tak naprawdę, bym powiedział. Czasem mam fazę, że Fifkę sobie pogram, czasem mam fazę jakiegoś Call of Duty, Fortnite'cika czasem kiedyś się grało, a takie OG gry, od których zaczynałem, to Warcraft 3, wydaje mi się taka moja najważniejsza, przy której najwięcej czasu spędziłem tak naprawdę od najmłodszych lat. Dzisiaj akurat dostałem rozpiskę, to podsumowanie roczne na Twitchu i wyszło mi, że Delord, więc nie mogę skłamać, powiedzieć ktoś inny. Wydaje mi się, że Delord najlepszy streamer na Twitchu. Dziękuję, Pawko, za umilanie mi każdego poranku, kiedy jest ciężko dla mnie wstać o 9, o 10. Zawsze mogę włączyć streamka do herbatki twojego i posłuchać eksperta na każdy temat. To się zmienia z sezonu na sezon, z patcha na patch. Teraz chyba to z Korki. Fajnie, że Korki wrócił na dekery, naprawdę to mi daje strasznie taki fajny vibe. Ja już w tym roku grałem Korkim przed tymi zmianami na dekery. Ja potrafiłem zagrać nim właśnie w Austrian Force na bocie, kiedy on był tylko midlanerem tak naprawdę. No i teraz jak już jest na bocie, to korzystam z tego cały czas i spamuję nim bardzo dużo, ale jak dobrze wiecie, Aphelios to taka moja, powiedzmy, najbardziej ulubiona postać historycznie i też chyba mam najlepszy win rate, jeśli chodzi o wszystkie lata mojej kariery, więc Aphelios, Korki, jak zaczynałem grać w LoL'a, to jeszcze był Twitch i Kog'Maw. Kiedyś jak grałem Korkim, to było w Rogue w ogóle, to używałem Bobslay Korkiego, to był mój ulubiony, tylko ten model jest trochę taki śmieszny, podłużny. Ze skinami trochę jest tak, że mam fazy różne na skiny. Czasem właśnie lubię tego, potem mi się znudzi, potem grałem Urf Korkim, a teraz gram takim Korkim, nie pamiętam nazwy, ale taki ma pluszakowe jakieś dźwięki, taki milusi, już nie pamiętam jak on się nazywa dokładnie. Wydaje mi się, że Sylvana bym zobaczył w Rift Legends, bo to jest, dla niektórych to jest kontrowersyjny komentator, a dla mnie on jest strasznie śmieszny.
może nie ma jakiejś insane wiedzy na temat gry, ale no umila bardzo transmisję, robi jakieś dymy, zadaje jakieś śmieszne pytania fakerowi, czy tam... Pamiętam, że jakiemuś Koreańczykowi zadawał pytania, czy tam komuś z LPL-a na temat tabliczki mnożenia, więc wydaje mi się, że Sylvan jest najlepszą opcją. Przychodzą mi dwie rzeczy do głowy. Albo bym zrobił gliderkę swoją, czyli właśnie tak, zacieram sobie rączki. Albo poleciałbym tak z kolanem góra-dół. Taki taniec dla deki. Coś takiego wydaje mi się. Ale na pewno bym sobie skakał z radości. Historycznie od razu bym powiedział Forgiven bez myślenia. Najlepszy gracz na laning phase'ie, jaki był. Na pewno nauczył mnie bardzo dużo. My długo się przyjaźniliśmy podczas pobytu w Lecu i poza Lecem. Wydaje mi się, że trochę patrzyłem na niego, powiedzmy, na początku swojej kariery, bo on grał w CEBU w głównym składzie, kiedy ja byłem jego rezerwowym. Potem zająłem jego miejsce i on grał już w innej drużynie i cały czas testowaliśmy swoje umiejętności na linii. Mieliśmy taką filozofię gry pod limity. Jak najwięcej damage'a zrobić w teamfightie. 10 CS na minutę co najmniej. No wydaje mi się, że on był takim najcięższym oponentem w całej mojej karierze i mam dużo szacunku do niego. Według definicji to jest sport, aczkolwiek mnie jakoś nie ciągnie do porównywania tego i mówienia każdemu, jestem sportowcem. Ja uważam, że e-sport nie potrzebuje identyfikować się razem ze sportem. No, według definicji jest i tyle, i nic nie można z tym zrobić, ale wydaje mi się, że na pewno jakaś forma rywalizacji to jest. Gramy drużynowo, gramy na siebie, więc wydaje mi się, że to zalicza się pod bycie sportem i tyle. To zawsze będą kontrowersje, jeśli chodzi o ludzi spoza sportu, ale wydaje mi się, że nie ma co tak jakby się tym przejmować i po prostu musimy patrzeć na siebie, na swoją branżę. To jest najcięższe pytanie, jakie można mi zadać, bo szczerze mówiąc nie wiem. Na pewno od małego byłem bardzo taką osobą, która uwielbiała rywalizować, więc może jakiś inny sport, piłka nożna. A jeśli nie, no to prawdopodobnie poszedłbym na studia, skończył szkołę, bo dopóki LoL nie pojawił się w moim życiu, to z nauką nie miałem problemów. System of a Down, Chop Suey. Wydaje mi się by far moja najbardziej ulubiona. Aczkolwiek jestem bardzo otwartą osobą na różne gatunki i nawet na swoim Wrapped miałem no tak naprawdę totalny miszmasz, miałem wszystko i nic. Na pewno właśnie jedną z tych osób tu Forgiven, jak już wcześniej wspominałem, ale tak totalnie granie AD Carry spodobało mi się przez Double Lifta i to jego stream oglądałem już w 2012 roku, gdzie jeszcze nie grałem tak full profesjonalnie i wydaje mi się, że przez to właśnie zmieniłem rolę na AD Carry, bo tak bardzo mi się podobało granie Double Lifta i oglądanie go, więc powiedzmy, że to jest taka osoba, którą podziwiałem i nigdy nie zapomnę momentu, kiedy miałem okazję zmierzyć się przeciwko niemu na Intel Extreme Masters w Kolonii. No to było takie trochę spełnienie marzeń. Szkoda, że przegrałem, ale no na pewno tego momentu nie zapomnę nigdy. Wydaje mi się, że burgery, taki barbecue, burger jakiś, właśnie z sosem barbecue, to chyba moja ulubiona potrawa. Bardzo lubię też pizzę, na pewno, ale wydaje mi się, że burgerki są takie soczyste bardziej. Jest taka większa frajda z jedzenia ich niż pizzy. Pozdrawiam wszystkich swoich fanów, mam nadzieję, że cieszycie się, że wróciłem na polską scenę i kibicujcie nam w rozgrywkach Rift Legends. Wydaje mi się, że Zero Tenacity przygotowało kozacki roster na kolejny rok. Dla wszystkich zainteresowanych moimi socialami to taki komunikat, że będę bardziej aktywny, jeśli chodzi o streaming i content na swoich kanałach, więc na pewno śledźcie, bo dużo się będzie działo w kolejnym roku.